Ale dźwięk jest do dupy z takim echo. Jest Mark Hamill. I don't need a host. I love this. This is my favorite thing to do, to tell you the truth. Nie potrzebuję prowadzącego. Będę siedział i gadał. Ale wiecie, co mnie przeraża? On się wciela w Jokera i on ma oczy Jokera. Słuchajcie, on ma... Znaczy ja wiem, że dubbinguje tylko i że... Ale on ma w tej chwili, zobaczcie, albo jest naćpany, ale on ma oczy szaleńca. Popatrzcie na to. I'm going to treat you, I'll treat you just like if you were in my living room back at Malibu, except I won't be serving snacks. Będę traktował was jak 4000 moich przyjaciół. Będę traktował was tak, jakbyście byli w moim salonie, tylko tyle, że nie będę podawał przekąsek. Wszyscy jesteśmy nakręceni. No naćpany jest. Lukowanie produktu. Nie no, wiecie, te afterki dla aktorów. Oni wszyscy tam ciągną koks. Nie, ale poważnie. On jest... Strasznie żałuję, że on jest takim jakby niedocenionym aktorem, tak? No dubbingowym, świetnym. Natomiast on wbrew pozorom jest naprawdę niezły. I see all your expectant faces looking up, saying, Mark, give us a detail about episode 8. Wszyscy. Mark, prosimy, daj nam trochę informacji na temat epizodu 8. Jeden malutki spoiler, prosimy. Jakaś sekwencja, jakaś scena, jakiś dialog. Wiem, że kochacie ironię, a nikt mi nie zabrania tego robić. To jest śmieszne, nie? To zabawne jest, że wydaliście tyle kasy, żeby tu przyjechać, a ja nie mogę mówić na temat Star Wars. I know those, and I'm ready. Listen, I'm ready for questions anytime you are. I said I'm going to prepare to. Oh. Oj. If you brought Star Wars snacks, feel free to indulge. Jeśli przynieśliście jakieś Star Warsowe snaki, przekąski, to nie krępujcie się. Mam Chewbackę. Nie ma nic w kształcie Luke'a, bez sensu. No Luke merchandising, is there? My earpiece is falling out, old sound man. But I'll answer questions, sure, right away. Well, you know what I should do really quickly? Quick background. I'm the middle of 7 children. My oldest brother is William Thomas Jr. Everybody called him Skip, because my dad was Bill. Opowiadam sobie teraz o swojej historii, króciutko, a potem będą pytania. There was Mark Richard, there was Jeannie Diane, there was Kim Michelle, and Patch, our youngest, Patrick Stephen. Let's see, there's one sister I'm forgetting. Oh yeah. I zgarnia ile? Jak gdzieś pisałem newsa, on zgarnia, bo potem oczywiście siada do rozdawania autografów. I co? I 150-170 funtów za autograf Marka Hamilla trzeba zgarnąć. Pamiętam, w 2007 też było bardzo drogo za jego autograf. I jeszcze, słuchajcie, ich tam wtedy tak śmiesznie usadzali, to znaczy w tej sali Autograph Hall usadzali ich przy stołach w takie U. To znaczy ci najbardziej wartościowi, w cudzysłowie, aktorzy siedzieli wewnątrz. I ja nie wiem, czy wy dobrze słyszycie go, czy to nie jest za cicho. Zobaczę, jak to na OBS-ie wygląda. Oh, that Carrie. O, teraz już powinno być troszeczkę lepiej. So yeah, let's do questions. Come on. What do you want to know? No math questions, please. Although the square root of 64 is 8.
Ale widać, że chyba trochę przytrenował, bo zgubił troszkę brzuszka. Aha, no i zacząłem wam mówić, i tych najbardziej wartościowych sadzono jakby wewnątrz takiej odwróconej podkowy przy stołach. W związku z tym z brzegu był na przykład, nie wiem, trzeci lalkarz poruszający dżabą, tak? I można było sobie to za tam, nie wiem, 5 funtów wziąć jego autograf. Natomiast wewnątrz siedzieli na przykład, nie wiem, Prose, czy właśnie Mark Hamill i tak dalej, i tak dalej. I to wyglądało w ten sposób, że tam było zawsze tyle ludzi, że zrobienie zdjęcia nawet teleobiektywem tym mało wartościowym, w cudzysłowie oczywiście, mało wartościowym aktorom nie stanowiło żadnego problemu. Natomiast tym w głębi sali to już był problem, żeby im zrobić zdjęcie, więc za darmo nawet się nie dało im zdjęcia zrobić. If you had a couple of canceled trips to Skeleton Michael before you shot your scene. We got really lucky with the weather and you never know. Bardzo fajne pytanie na temat podróży na skeli Michel. In one day it's sunny in the morning, then it rains and we had sleet one day. Bardzo zmienna pogoda tam jest, ale mieliśmy sporo szczęścia z pogodą. We got very lucky with the weather because basically you have to sit around and hope that the lights come through and it's okay. Did you go to the top? No, I didn't get it, but we did get a boat ride around it. It's brutal. You just keep climbing and climbing and climbing and climbing. They cut out all the bits of Daisy because it took her about 4 hours to get to me, by the way. They said, we'll just cut out this Wycięli, ponieważ tam się bardzo długo idzie po tych schodach, więc Daisy szła do niego około 4 godzin, więc to trochę jednak z filmu wycięli. I'm giving away pictures to people that ask me questions. But in an orderly fashion, don't shout them out. I want to see hands. Will not degenerate into chaos. Nie chcemy, żeby był chaos, więc podnoście ręce. Morning, Mark. Obviously quite a few people at this convention, myself included, have photo shoots booked with you. Yeah. If you could go to your dream convention and have a photo shoot with anyone in the entertainment industry at the moment, who would it be? Oh, well, see, I was going to say the Marx Brothers, but you say at the moment. At the moment, alive at the moment. Gee, I don't know. There's so many people. Jeśli chciałbyś pojechać na konwent jako widz i zrobić sobie z kimś zdjęcie, no to kto by to był? Z żyjących teraz. But no, I don't know. Nie wiem w sumie. Uwielbiam wielu. Because I wouldn't say, can I come to this set? But they said, do you want to visit the Rogue One set? I said, for sure. Are you kidding me? So I met Felicity Jones. And Ben Mendelsohn I'd worked with before in this Star Citizen that Chris Roberts and I are doing. Może z Felicity To Jones? answer your question, the answer is I don't know. Now give this man a picture. Thanks a lot. Sorry. Odpowiedź. I wanna meet you. That was good enough. Yeah. Howdy, Brian and Jake Angel, father and son team. Okay, all right. And I understand that you have been a collector for many, many years. Yeah. And so my question is, what is, besides the Luke action figures, in the vintage line, what is your favorite action figure, and particularly maybe the card back? Jaka jest twoja ulubiona figurka, oczywiście poza starymi figurkami Luke'a? Yeah, I was reading this thing. I said it reads like a toy box. There's floating cars and there's, fire swords and robots, and I mean it's chock-a-block with toys. So I said to George, can I get on a list where I get one of everything? And he said sure, because I thought, well, there'll be a poster. I heard there was going to be a comic book, and there'll be a t-shirt maybe and a record album. Well, the toys, it's like the sorcerer's. No, to jest ciekawa historia, to znaczy z tego co rozumiem, dobrze, poprawcie mnie jeśli nie, Hamill ma umowę z Lucasfilm, że będzie dostawał po jednym gadżecie ze wszystkiego co wyjdzie. No bo kiedy kręcili epizod 4, to wyglądało tak, że będzie, nie wiem, jedna figurka, jeden komiks, jedna książka i być może koszulka z Luke'em Skywalkerem, no więc jakby niedużo. No a teraz okazuje się, że tych zabawek jest naprawdę fest wszystkiego. With the cuticle scissors. I said it was your toy. They should be played with and enjoyed by everybody. But I guess in terms of my toy collecting, you always like to collect what you liked as a kid. And I have so much. I mean, this new show I'm doing, Pop Culture Quest, is like an extension of my collecting because there's no more room in my house for stuff. That's what George Carlin talked about. We all need a place for our stuff.
When I started putting my collection in storage bins in Port Hueneme, that's no fun. It's terrible. Your accountant calls it. Did you get that Adventure 40 into the safety deposit box? That's not fun. We want Tak, wyciszyłem telefon. Tak, sorry. And look at. So Pop Culture Quest I'm doing as a way for me to have an excuse Reklama muszynianki. Nie, to nie. Muszynianka mi za to nie płaci, spokojnie. Gdyby to był product placement, to bym wam o tym powiedział. Na pewno. O której będzie... Wow, excellent. All right, give that man a picture. Let's have another question. Yes. O której będzie temat panel na temat Ashoki. O, coś mi się ten stream zwiesił. O kurczę. Okej, ruszyło. Już się przestraszyłem, że mi internet padł. Uff. W opisie filmu pod spodem jest dokładna rozpiska, kiedy co się zaczyna. Jakby to była dokładnie tak, jakby to była reklama muszynianki, to byście zauważyli. Tak, tak. She's twice as good as 11. Ej, ale nie zadawajcie mi pytań, co będzie na panelu o Ashoce, kiedy Expanded Universe. No, słuchajcie, wiem dokładnie tyle, co wy. I asked my kids, what's dad's humor? And Chelsea goes, well, you know, obvious. Griffin said puns. Nathan said not funny. So it makes me laugh. I love Twitter. It's fun. It's like going... It's more than electronic fan mail. It's like you get to interact with them A teraz Hamill opowiada o tym, że lubi Twittera, że to jest jak skrzynka dla fanów elektroniczna. Teraz opowiada o spoilerach. Że fani chcą tego, żeby akcja zaskakiwała ich w kinie, a nie w internecie, żeby wszystko było. Podobno 20 lipca nowy tryb offline w Battlefroncie. Tak, jak najbardziej. Czy mam może plan na sobotę i niedzielę, bo w opisie jest tylko piątek? Tak, ale zamieszczę go dzisiaj wieczorem, kiedy skończymy z tym. Dlatego, że i tak, słuchajcie, pytacie o to, co będzie dzisiaj, a macie napisane niżej, więc jak zamieszczę rozpiskę na wszystkie 3 dni naraz, to rzeźnia, no. Także będzie na Facebooku i będzie na YouTubie na pewno rozpiska, ale jak skończy się ten dzień dzisiaj. Because you get really paranoid. You think, ooh, I left the pad. I wonder if the maid knows the code. It's this long. Ma być tylko with numbers and letters, capitals and small. Ma być tylko Hamill, czy jeszcze jakiś aktor? Nie no, to jest panel z Markiem Hamillem dzisiaj. Znaczy teraz, więc zakładam, że tylko Hamill. Tak, więc It drives me crazy. It really does, but it's for your viewing pleasure that we do this. Okay, so who else? Got a question? I gotta go fast because there's so many people. And look, oh my gosh, it's already 44 minutes. Here, I'll talk fast. Yes. 44 minutes minęło. What was your first reaction when you found out what your part on episode 7 would actually be? Did you think it was funny? Chyba mu się Were you zegar. insulted? No, I wasn't insulted. I thought it was a really a great surprise, but I don't think they prepared me correctly. You know, in other words, you know, I went to training and, you know, I lost all this weight and did all these things. No, schudł jednak. I thought I must be doing something physical if they're sending me to the gym twice a week and torturing me physically. But I think to jest niezłe. Prepared me a little better. It reminds me of the story of the guy that goes on vacation. He has his friend watch his house, see? And the guy goes away and he comes back and asks his friend, że wysłali go na ćwiczenia, żeby schudł, tak, a potem okazało się, że rola w epizodzie 7 jest taka, jaka jest. Myślał, że dużo więcej będzie w niej robił. What? My cat's dead? Oh my God, that's terrible. And why did you tell me like that? He said, well, the friend says, well, how did you want me to tell you? He said, well, you could have prepared me a little bit. You know, you could have said that your cat was playing on the roof, and you could say he saw a bird and he scampered across the roof and he took a misstep and he fell to the ground, and unfortunately
he didn't make it. Something like that. Znaczy, wiecie, to jest tak, Mark Hamill, z tego, że kiedyś był Luke'em Skywalkerem, to on, zresztą Carrie Fisher podejrzewam też, oni sobie teraz z tego mogą nieźle żyć do końca życia, także zobacz, miałeś 19 lat, zrobiłeś coś takiego, przygoda życia, która trwała 5 lat, tak, czy 6, a w sumie pracy na planie było dużo mniej, no bo to oczywiście, tak, no i jakby masz zapewniony byt do końca życia, poza tym jeździsz na konwenty i też z tego ciągniesz całkiem niekiepską kasę, więc fajne, fajna robota. Now you can tell your friends that he was really weird. He got on stage and he took a nap. I think it was performance art. I don't know what the hell was going on. All right, another question, please. I'd like to just once say again, thanks for being here. Yeah. Czy na podstawie książki o Ashoce może powstać film spin-off? Nie sądzę. Wow. Nie sądzę. Znaczy, nie w najbliższych latach. Może w 2040, ale nie sądzę. I thought, well, what was Mark Hamill's funniest moment of filming between 1 and 3, being New Hope and You know what's interesting is like you forget about these things, and then you see on the internet clips, or I guess they put things on for DVD extras, and even in a scene as serious as Ben Kenobi being cut down, we were laughing so much. All the time we were laughing. No to jest I mean, we had to be też fajne serious pytanie. and sincere. Kiedy była kręcona stara trylogia, co było najśmieszniejsze? A Hamill odpowiada, że no oni się tam cały czas śmiali, a potem ludzie widzą na DVD i w internecie te śmieszne sceny. Tam w ogóle było dosyć wesoło, tak? Ale tak naprawdę o poszczególnych rzeczach zapominasz, nie pamiętasz o tym. Więc to jest... Really odd. People would ask me, I met my wife, she was my dental hygienist. And, you know, we went out and she says, what are you doing? And I said, well, I'm in this movie, and what's it called? It's called Star Wars. And she goes, is that like Star Trek? And I went, Live z przerwami czy bez? Wiesz co, zakładam, że... yes, it's exactly zakładam, że z przerwami będę robił, żeby się to jakoś... Znaczy, inaczej, nie będę tego wrzucał automatycznie na YouTube'a, to mi się też nagrywa teraz na komputer, więc ja to potem podzielę, te wszystkie panele i wrzucę jako kilka filmików, więc... Now you need more for your thrills, but then it was like, oh my gosh, that's so impressive, and they were really sort of bedazzled by that, and then they cut to what I call the bad guys' board room meeting, gentlemen, this pointless bickering, all that. But Richard Parmentier is delivering that line, you know, that Lord Vader, your sorcerer's ways have not, you know, all that stuff. The location of the hidden rebel base. And my wife, she doesn't take her eyes off the screen. She was my girlfriend, then she goes, bad caps. Really? Piotr Szychowski, a może chcesz wpaść do mnie i sobie razem pooglądamy. May the floss be with you. All right, give that guy a picture. Another question. Mark. Yes. I'm way in the back here. You are? Yeah. All right. Every once in a while, I'll pop in with a question way in the back. Okay. I have one way back here. Good. Hello. Hi. I was wondering what your favorite part has been so far of just making the franchise. Well, you know, that's it. It's so hard to pick just one. People say, what's your favorite Beatles song? I mean, it's hard to pick one, but I love Swinging Across with the Princess. That was so much fun. And they got it in one take. Uwielbia, najlepsza część, znaczy najlepsza rzecz, jaką robił na planie, to było bujanie się z księżniczką i to wszystko zrobili na 4 kamery w jednym ujęciu. The same guys that flew Peter Pan, Foils of London. So they said, you want to fly? I said, so much, because, you know, one take. They said, well, unhook him from Carrie, and they flew me all around the set. I mean, it was Peter Pan time. And George was like, get him down. It's an insurance risk. If he hits a wall like Wile E. Coyote, the whole movie's off. A, w Skierniewicach siedzisz. No to śmiesznie. Wakacje. I loved the cantina sequence because
I uwielbia też scenę w kantynie w Mos Eisley. Dlatego, że tam było tyle różnych stworów. I thought that was so novel, an idea to go into a bar where everybody's a creature. Ponieważ tam każdy wygląda inaczej. There was lots of good stuff I loved. Yeah. No, Hi Mark, I was wondering if you could tell us what your favorite part of the filming process is. Of the what now? Filming process. So is it seeing the final product or learning your lines or? Oh, I always remember the people. I remember the people more than the specific line. I remember, Colin Skeeping, my stunt guy, or whoever, my dressers. Everybody's so nice. I mean, telling you, I really love what I do. I'm so lucky to be able to do what I want to do. When I was a kid, I had a little tape recorder. I would tape, I love the sound of people's accents. No to jeszcze bardziej powinien pokochać kantynę Maskanady. Tam był kuźwa nawet Batman. Where's this guy from? Why does he talk like that? Hearing the Beatles dialects, I love the sound of it all, and so I would be practicing, and my mom would say things like, "Well, yes, honey, that is a very good Elmer Fudd impression, but it's not going to help you later in life with your profession." I haven't played Elmer Fudd, but I loved Peter Lorre. I loved that. Boris Karloff, I love the way he spoke. I don't know where he's from, and he's got a slight lisp, but I love the sound. Laurel and Hardy. I said, where is this guy from? Before the internet, I know a lot of you can't remember this, but before the internet, you actually had to go to the library and look things up in books. Uważacie, że dobrym pomysłem byłby spin-off na temat Jango Fetta? No, mi się wydaje, że ciekawszym i chyba jest taki zapowiedziany, nie pamiętam w tej chwili. Ciekawszym byłby spin-off na temat Boby Fetta, tak? No, widać duża kolejka ludzi do zadawania pytań. I follow your Twitter feed and find you extremely funny. You do, thank you. Here's the guy. He's the one. At school, were you the cocky, kind of confident type that, like my daughter? Yeah, well, see, now I tell you, I went to 9 schools in 12 years, okay? Because we moved. Chodziłem do 9 szkół w ciągu 12 lat, bo się ciągle przeprowadzaliśmy. I tak nawet chodziłem do szkoły w Japonii i używałem humoru jako broni. Bo wtedy ludzie zapominali, za co chcą cię walnąć w twarz. No byłem też niezły w lekkiej atletyce, w pływaniu. Ale rozśmieszałem ludzi. Siedziałem z tyłu klasy. No i to był ten problem, bo w momencie, kiedy zaczynałem się oswajać z klasą, z nauczycielami i tak dalej, no to boom, się przeprowadzaliśmy. I love to laugh. I'm a good audience, and I would hang out with the class clowns. Thank you. Lubiłem klaunów klasowych, ale nie uważam, żebym takim był. You know about that? I'm telling you. Be careful what you wish for, because I kept saying, when Joker was over for me, I said, what we ought to do? iPhone'a ma. Is we ought to do Killing Joke, and the thing is, it's not for kids, and I really apologize. It's rated R. Oh, thanks, Chelsea. But it's really mean and nasty. And by the way, for you, zajebiście, ludzie mu telefony dają. Szuka Pokemona. Ja myślę, że on przed sobą to ma jakieś 1500 do 2000 Pokemonów, także już wszystkie są złapani. Oni są w ogóle wszyscy w jednym wielkim Pokebolu. Także nie kupił pewnie, no słuchajcie, no tu jest
in Z a 1500 ludzi jak nic, no. I can tell you involves Sorry, i zobaczcie, wszyscy siedzą z komórkami, z laptopami. Masakra. Ciekawe, kiedy będzie Star Wars Celebration w Polsce. Było w 2000 roku. I can only tell kids will come up to me and say, "Oh, I'm so excited for the Killing Joke." I said, "Don't you watch that?" Because it got progressively weirder and harsher as we got into the video games. I'll talk over in this direction for a while. No. Ja teraz będę trochę gadał w tę stronę. Czemu on trzyma telefon w ręku? No teraz nie łowi Pokemonów, raczej. It's called JLA. What does it stand for? Justice League Action. That's what it's called. And they're 11-minute cartoons. Look at you. And I like the short form cartoons. No a teraz opowiada, że lubi krótkie kreskówki. Bo są krótkie. Ja też. A ja lubię lody czekoladowe, bo są czekoladowe. Whatever. Trochę mnie gardło boli i dlatego tak często popijam. A minute ago I thought we were at the 44-minute mark. I said, how can that be? No, we had 44 minutes left. Oh my God, it's going down. We still have half an hour. To nie telefon, to nowy miecz świetlny. Yeah! Half an hour to be probed ruthlessly by all of you kids out there. So anyway, Justice League Action is Mogliby zrobić film o Duku. To jest dobry pomysł, ale raczej nie o samym Duku, tylko o Qui-Gonie bardziej. No i oczywiście tam Duku by się przewijał. Gnije z ludzi, którzy idą na jakieś eventy jak koncert i siedzą z telefonem i wszystko oglądają. Później ani razu tego nie obejrzą, a zamiast cieszyć się chwilą, przeżywać, to trzymają te smartfony. Wiesz co, zgadzam się. Zwłaszcza, że no, nagrywasz to. Widziałem całą masę, nie wiem, powrzucanych na YouTube'a tych filmów. No to przecież tego się nie da słuchać, no bo jakość dźwięku jest absolutnie zerowa. Więc, nie wiem, znaczy rozumiem zrobić zdjęcie i puścić, nie wiem, na Snapchata z założeniem takim, że no niech moi znajomi zobaczą, gdzie jestem. Ale no, dziwna sprawa. born Germany? No, but I'm working there right now. Oh, okay, I'm sorry. Go ahead. Very complicated. So, gość z Polski. first of all, guys, I wanted to say to all the audience here, this is incredible because not only me, but I know all the other guys here and girls were waiting like 40 hours, 20 hours to see you. And that's true. I've been waiting with my friends. I've been waiting with my friends for like 9 p.m. from yesterday, all the night. Pracuję w Niemczech. Just to see you, and it's extraordinary. No to taki mało Polak. Guys, I know you've been. Widać, że cebula mu nie wystaje z butów. It's great. It's great. My question is, maybe it's make you a bit comfortable, but all of these years you've been like a Star Wars superstar, but there are other film options for you. Yeah. Have you ever problem with that, or you've been angry because all the producers, all the filmmakers have seen No to jest fajne pytanie. nothing but Luke Skywalker in you? And was this Jesteś wielką gwiazdą Gwiezdnych Wojen, ale czy kiedykolwiek miałeś problem z tym, że inni producenci czy twórcy filmów widzą w tobie tylko i wyłącznie Luke'a Skywalkera? Well, no, but see, the thing is, I think you get to play the most character roles on the stage and in animation where they can't see. Grałem wielkie role w animacji czy na scenie. On Broadway playing. Grałem na Broadwayu. Or in Harrigan and Hart. I mean, you know, I live in a semi-delusional bubble, I'm sure, you know, where it's like, I'm isolated and I'm really happy doing whatever I'm Jestem trochę odizolowany, ale jestem naprawdę szczęśliwy robiąc to, co robię. I nie zastanawiam się nad tym, co by było gdyby. Pracuję z fantastycznymi, utalentowanymi ludźmi. I na przykład siedzimy, dubbingujemy, jest 100 ludzi i te 100 ludzi potrafi imitować innych 100 ludzi.
A Mark nadal ma iPhone'a w ręku. Yeah. Oh, and yeah, by the way, I was on a shoot yesterday where it's a video game, and everybody's wearing those motion capture suits, and they all have a piece of tape with their name on it. Eleanor and... No, wczoraj nagrywał jakiś motion capture do gry komputerowej. I wszyscy byli w tych strojach i każdy miał kawałek taśmy ze swoim imieniem na piersiach. Humphrey Bogart called everybody pal. Hey, pal. Nice to see you, pal. That's more Charles Bronson. But you get the point. I should pick a word. One for guys, one for girls. Sweethearts too, honey. I'll figure it out. But it'll be a generic word that I call everybody. Because you walk by. Can you imagine if Bogart walked by and said, hey, how you doing, pal? Oh my God, Humphrey Bogart just said hi. Być może tak, do Star Citizena nagrywał. Tak. Duża szansa. Bardzo czekam na Star Citizena, zwłaszcza od momentu, kiedy ogłosili, że podzielą. Że podzielą tą grę tak jakby na dwie, to znaczy będzie osobny Star Citizen MMO, znaczy sieciowy, i Star Citizen tak jakby z fabułą, w której gra właśnie Luke Skywalker, znaczy Mark Hamill, przepraszam. There were other episodes where he was a little darker. The Laughing Fish was based on an actual comic book. It was a great story. Then there were others where you go, Joker's being used as a device really, because like in Harley and Ivy, they team up. It's sort of a Thelma and Louise parody. Tutaj cały czas sobie zerkam na drugi monitor, bo tak jak wam mówiłem, cały czas pracujemy nad tym serwerem trochę, więc zerkam tutaj, czy jest wszystko ok, tak? Znaczy w sensie, czy się nie wywala i tak dalej, bo teraz jakby przechodzą testy serwer Ossusa, więc tak jak się na chwilę wyłączam, to znaczy, że właśnie się troszkę tym zajmuję. Just in a finite way where, you pick your favorite episode, I would have looked at it and said, this is the only time you've ever seen the Joker. Forget about Christmas with the Joker, forget about Laughing Fish. Just focus on this one. And like I say, I liked Almost Got 'Em. I think one of my favorites is Paul Dini wrote The Man Who Killed Batman. The speech when he's in the coffin. I know that eulogy. Iconic. Are you kidding me? I could do that 8 times a week. I mean, where you really relish the dialogue. I was looping episode 8 yesterday, and there's dialogue in there. I thought, oh boy, I can already see this on a T-shirt. Seriously, Rian Johnson is amazing. Rian Johnson, czyli reżyser epizodu 8, jest fantastyczny. Could you give us a little teaser of that dialogue? Well, here's a quote, by the way. You mean Joker? Yes, the Joker. So I didn't. I'm not warmed up, believe me. You got to warm up to do the Joker. It's like driving your car in winter. Pokażę trochę Jokera, jak robi Jokera. Trzeba się rozgrzać za każdym razem. The valley where I do it, I live at the beach, and so it'll take me about an hour to get there. And I warm up, I put on the Kinks or whoever, and I sing and you warm up your voice. Trzeba rozgrzać swój głos. No, to jest racja, oczywiście. I'm not warmed up, but here's a quote from Killing Joke. Zabójczy So treacherous. One moment you're lost in a carnival of delights with the poignant childhood aromas, the flashing neon of puberty, all that sentimental candy floss. The next, it leads you somewhere you don't want to go, somewhere dark. Naprawdę dobry jest. And filled with the damp, ambiguous shapes of things you'd hope were forgotten. Memories can be vile. It's repulsive, little Bruce. Wykapany Joker, no bo on jest Jokerem, no to... Killing Joke, tak. To jest akurat Killing, o ile ja nie zbieram komiksów, to pierwszy i jedyny komiks z Batmanem, jaki mam chyba z 1990 roku w Polsce wydany. Znaczy, nie, że jedyny w Polsce wydany, ale jedyny jaki ja mam.
To jest właśnie zabójczy żart. Far left. Yes, yes. Hi, Mark. Hi. So we've got Star Wars. You know, we grew up with that when we were, children, growing up now, even adults. What did you have when you were a child? Sort of films were your Mogę wam favorite? pokazać, jak wyglądał ten jak wyglądała okładka. Teraz to jest jakiś chyba niezły biały kruk, tak by the way, więc o, tak wyglądało. Tak wygląda okładka. No już, come on. Jest, udało się. O, tak wygląda okładka zabójczego żartu, znaczy obrazek z okładki zabójczego żartu. Także komiks jest rzeczywiście niesamowity. Laurel and Hardy, The Honeymooners. I love Little Rascals. I brought Little Rascals over to London with me to watch because, when I do the treadmill or something that I don't want to do, you go, okay, this is either 2.5 Bugs Bunny cartoons or, an episode of The Honeymooners. And that's the way I do it. So all those things. Yeah. Oh, I'm Robert from Orange County, California. I'm Mark Hamill. I was born in Oklahoma. But proceed, counselor. Yeah. I love Toy Story 3, and I'm a big fan of Michael Arndt. Were there any story ideas from him that you liked that didn't make it into the final film? Episode 7? And what property are you talking about specifically? Toy Story 3, Michael Arndt. Oh, Toy Story 3. Well, Yeah, see, now I didn't get to read Michael's script. I'd love to. But I did go up to Northern California, and the artists were saying, I've been drawing you for a year. And you saw all this conceptual art where Luke's, in scuba gear with, Daisy's character. What's her name? Right. Ray. Listen, you guys, I haven't seen it in a long time. What's her last name? Oj. It's a trick question. I don't know. Thank you. It's a trap. Working with you. It's a trap. Very clever. Because that'll happen to me. I'll get bewildered and blurt out inadvertent spoilers. Nie nudzi mi się, że się bawię kamerką, tylko że jestem odwrócony nie w tę stronę, zwróciłem uwagę, więc zawsze jakby podstawa jest taka, że ja muszę patrzeć w tą samą stronę co wy, tak? Czyli jeśli wy patrzycie na twarz Luke'a Skywalkera, to jakby ja też muszę patrzeć w tym samym kierunku i tak przez chwilę mi się wydawało, że jest dokładnie odwrotnie. A, nieważne. I love it. I just wonder if you could tell us about making that and what inspired you to basically, make that no, film? I was pitching Black Pearl, a movie I've been trying to get made for years. I went in to pitch it at this place, and they said, well, we really don't have the budget for that kind of thing. What we want to do is a sequel to, I think they call it Star Trek Memories. It was just William Shatner. Czy takie coś jest co roku? Nie, takie coś nie jest co roku. Znaczy ostatnio bywa co roku. Znaczy w 2014 było w Niemczech chyba Star Wars Celebration. Potem w 2015 było w Ameryce, w Anaheim. Natomiast teraz jest w Europie, w Londynie, więc tak, to jest co jakiś czas, a nie co roku. You don't have to have a big budget to show really interesting things. Like at the time, Morgan Spurlock hadn't done his. I said, we should go to the San Diego Comic-Con. We didn't have much prep. It happened in like 3 weeks. That's why I called all my voices. No niestety, słuchajcie, kamera sobie nie radzi. Znaczy, wiele kamer sobie nie radzi z czymś takim jak woda. W związku z tym, jak jest jeszcze green screen z tyłu, to już po prostu jest szaleństwo absolutne, więc... No ale nieważne. But they said if some terrible accident happened at a screening or at when you guys were doing it, the entire cartoon industry would be wiped out because everybody's in it. Powerpuff Girls, Simpsons,
And that is sort of my love letter. Znaczy, wiecie, w Polsce byłoby świetnie na pewno dla nas, natomiast te imprezy z cyklu Star Wars Celebration, one się koncentrują na tym, że tam musi przyjechać na to, nie wiem, 50 000, 100 000, ćwierć miliona ludzi, tak? Muszą się pojawić wystawcy, tak? No a niestety wystawcy są raczej w krajach anglosaskich, tak? No co wystawisz w Polsce? No. Jedno stoisko z książkami od Uroborosa, drugie stoisko z zabawkami z fanatyk.pl, 3 małe stoiska, czy tam 5 małych stoisk różnych fanklubów, no i jeszcze duże stoisko Egmontu i obok stoisko Amit, tak, z książkami. Jak no co wystawisz w Polsce? Takie to, że tam przylatuje Mark Hamill i jest panel, to my się oczywiście jako fani cieszymy, że możemy go posłuchać, możemy go zobaczyć i tak dalej. Natomiast tak naprawdę to jest przecież taki handel i takie trzepanie hajsu, że to się aż słabo robi, tak? Zgadzam się. Światowe Dni Młodzieży i Euro w Polsce świadczy, że to było tak, tylko to są znaczy i tak uważam, znaczy fajnie by było, jakby jeszcze raz się pojawiło na przykład w Berlinie, tak, to wtedy naprawdę wsiadasz bo poprzednio był chyba w Kolonii, tak, natomiast w Berlinie jakby się pojawiło, no to już jest rzeczywiście duże ułatwienie, tak, no bo jedziesz autostradą kilka godzin, tak, i to jest żaden problem i relatywnie tanio można to zrobić. Natomiast w Polsce myślę, że to jest za bardzo Europa Wschodnia, tak? Znaczy przy całej mojej miłości do tego kraju. Uważam, że wtedy byłoby mało ludzi i stałoby się to porażką. To znaczy z punktu widzenia Lucasfilmu, tak? Byłoby to porażka. Jim Cummings, this guy's a titan, Maurice LaMarche, people that are way more prolific than I am, that people have just heard of me because, I've been in other things. But some of these people, you just go, oh my gosh, this is a deeply gifted man. James Arnold Taylor, what does he do? Like 50 voices in 50 voices in 30 seconds? It's amazing. All right, next question, please. We keep giving out pictures so we run out. Hi, Mark. Yes. I'd like to know who your favorite Star Wars character is, apart from Luke Skywalker. Standardowe pytanie. Ulubiona postać poza Luke'em Skywalkerem. Ale wiecie co, to jest niesamowite. Mark Hamill się nie irytuje, pomimo tego, że założy się, że pytanie o ulubioną postać z Gwiezdnych Wojen poza Luke'em Skywalkerem słyszy średnio co drugi dzień, więc... And you've all heard that story how I got the part, because when I got the part, I hadn't read the script. I read one scene. We're in the cockpit, right? Hey kid, I've not fulfilled my part of the bargain. After you pay me off, I'm out of here. And I said, but we can't turn back. Fear is their greatest defense. I doubt if the actual security there is any greater than it was on Aquilai or Cellist. And what there is most likely directed towards a large-scale assault. I had to say that. I had to diagram it like I said, who talks like this? Fear is their greatest defense. That's no moon, that's no moon, that's a space station. So I said, wait a second. Udaje widać. Fear is their greatest defense. Okay, I get that. We're intimidated by the Death Star. I doubt if the actual security there is any greater than it was on Aquilai or Cellist. Okay, those are just two made-up names of asteroids or planets that George came up with. I get that. And what there is most likely directed towards a large-scale assault. On zabije Snowka, tak myślicie? It's like the size, it's smaller than an M&M compared to the Death Star. So it makes sense, but you try and say that sentence. That'll be your assignment, everyone. Memorize this line,
practice it, and the next time we're at Celebration, I will have someone get up and say this. It's not in the movie, it's only in the screen test. But we can't turn back. Fear is their greatest defense. I doubt if the actual security there is any greater than it was on Aquilai or Sullust. And what there is most likely directed towards a large-scale assault. See, it's easy. Wypowiedzcie tą kwestię i następnym razem na Celebration Mark Hamill was odpyta. To jest wasza praca domowa. Do której jest panel z Hamillem? Tego nie wiemy, natomiast wiemy, że o 14:00 zaczyna się panel na temat Asoki. Także nie wiemy, czy jakby będzie bez przerwy, czy na przykład on skończy i na 15 minut przeskoczymy znowu do naszych prowadzących ze Star Wars Show. Tak, tego nie wiemy. I couldn't even remember who I auditioned for. It had been a month and a half or something. And so I open up the script and it says... Ciekawe, kto dał łapkę w dół. Być może Adolf Hitler, nawet ksywą. Nie będziemy w ten sposób promować pewnych zachowań, nazwijmy to tak, więc jeśli zrobiłeś sobie konto na YouTubie o nazwie Adolf Hitler, to nie jesteś śmieszny, jesteś idiotą, więc sorry, no way. Plus he was cool. I was the one, being, no, take me here, stamping my feet, I want to go to Aquilai. And he's, hey, whatever. So I thought he was the lead. Who wouldn't? That's a leading man. It's got to be about him. So I start reading this thing, and oh my gosh, I'm telling you, it was magical. You didn't have to have the special effects and the music and everything. The magic was in those words. Soviet Sandwich, znaczy nie chcę tutaj wnikać w takie rozwiązania. Sowieci to jest nazwa kraju, który istniał od około 1920 roku do 1991. To jest nazwa kraju. To tak samo jakby się nazwać Polska Ludowa Sandwich, tak? Także to nie jest, w tej skali, tak? Jakby się nazwał, nie wiem, Stalin Sandwich, to byśmy porozmawiali inaczej. I get my own robot. I get two robots. I get this light up, I don't know, the fire sword or something. It's wild, man. It's funnier than hell. It's really funny. I mean, są już 3 dislike'i, natomiast plus jest taki, że póki co serwer działa i się nie wykrzaczył, więc znowu muszę zerknąć, sorry. Who talks like this? And I was trying to, ask George, is this sort of like a parody of Flash Gordon? He's like, it's just like, let's just do it and we'll talk about it later. And of course you learn that you don't talk about it and then you never talk about it later. It's a technique of his. Because if you go up and ask a director a question, they'll go, that's interesting. Well, let me think about it and I'll get back to you. Don't trust them. They'll never come back to you. But, and then I went to Harrison, because he'd been in American Graffiti. I loved American Graffiti. I went out for American Graffiti. I didn't get it. It was Fred Roos. I didn't even meet George. You get to a state, they're doing eliminations before you meet. Bardzo fajna rzecz, którą teraz mówi Mark Hamill. On był na przesłuchaniu do amerykańskiego graffiti i nawet wtedy poznał George'a. Maybe Charlie Martin Smith's part, I don't know. But I didn't get past that first cut, where you go in then and read. They remembered me probably and said he might be right for Luke Starkiller. And by the way, when I told you the story about the title page, it was the Adventures of Luke Starkiller. It's taken from the Journal of the Whills. And in fact, I remember when they said, I said, why are we shooting me rescuing the princess again? We already did that last week. And they said, well, they're changing your name. Because I remember I take off my helmet. She goes, aren't you a little short for a stormtrooper? I said, I'm Luke Starkiller. I'm here to rescue you.
I love that line too. It's like, didn't you get the memo? I mean, you're a princess. That's W ostatniej chwili zmienili jego nazwisko na Skywalker, a nie na Starkiller. W związku z tym sobie wbił do głowy, że jak wchodzi do księżniczki Lei, to jest I'm Luke Starkiller, I'm here to rescue you. I co? A co, nie przysłali ci notatki, że zmiana imienia? Hello? The most expensive low-budget movie, we actually went back and reshot a scene, and I said, okay, so what is my name? Because you know what it's like. Dlaczego Leia nie jest Jedi? Znaczy, wiesz co, no ona w legendach, w starym kanonie przechodziła jakieś tam drobne szkolenie pod okiem Luke'a Skywalkera. Przechodziła szkolenie. To szczególnie widać w komiksie Dark Empire starym. You know, it's got a little grit to it, but people didn't like the name with kill in it. No i już. So, you know what I mean? It's one of those things. That's why we're all here. Not only do we want Kiedy zapytę Jodę, ile masz tych czapek? Nie, słuchajcie, ja się nie będę denerwował, tak jak Mark Hamill, jak go pytają o jego ulubioną postać z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, kiedy będzie zapytać Jodę i czapki mam w tej chwili 2. Dark Empire, wiesz co... Ja się nie lubię wypowiadać na temat komiksu, bo bardzo mało ich znam, bardzo mało czytałem komiksów gwiezdnowojennych. Natomiast był to chyba pierwszy gwiezdnowojenny komiks, jaki miałem w 97 roku. To rzeczywiście strasznie mi się tam rysunki nie podobały i kolory, bo one są absolutnie z dupy. Nie wiem, kto tam aż tak nawalił, czy kolorysta, czy drukarnia, czy coś. Natomiast historia tam opowiedziana jest naprawdę super. Szkoda tylko, że w Polsce nie wydano końcówki tego, bo to były 9 zeszytów, 3x3, a w Polsce wydano pierwszych 6. Więc jakby tak naprawdę bez końcówki, ale no, kiedy Leia i nienarodzony Jason Solo, tak, to Jason czy był, czy Anakin już? Nie pamiętam, w każdym razie Leia w ciąży ratuje Luke'a Skywalkera z ciemnej strony, naprawdę fajne. Jest taka końcówka tam w którymś zeszycie, że nie byliśmy sami w tej walce. Jest nienarodzone dziecko, które będzie potężne mocą, naprawdę, no wciska w fotel, słuchajcie, wciska w fotel. But you're right. I said, because if you don't tell the audience, it's not about me anymore. It's really not my story. Tak, to jest w Londynie. Story of Rey and Finn w Empiku jest teraz całe Mroczne Imperium po polsku. Wiesz co, czy przyciszę mikrofon? Tak, oczywiście. Nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Zaraz zobaczę, jak tam gainy wyglądają. Tak, macie rację, tu może być. Tutaj troszkę podbijemy. Okay. Tu jest głośno, okej. Dobrze. I tutaj ściszę troszkę mikrofon. No i teraz już powinno być troszkę lepiej. Czy czytam teraz jakąś książkę? Akurat nie mam jej tutaj, ale czytam Lordów Sithów powolutku sobie z nowego kanonu. Luke Skywalker has vanished. I said, oh, this is gonna be good. Czy będą takie czapeczki do kupienia na Ossusie? Na razie jedna była wystawiona na Allegro i cały dochód z niej poszedł na WOŚP. Więc zakładam, że akurat w tym roku się tego nie udało zrobić ponownie, natomiast zakładam, że na kolejny WOŚP zrobimy, bo to Karolina robi. Zrobimy parę takich czapeczek i one pójdą na aukcję charytatywną. Natomiast normalnie w sklepie nie sądzę. Cześć, majster Barok. Mam nadzieję, że przyjdziesz jeszcze. You didn't finish your training either, so you have no room to talk. I was a Jedi school dropout, but I had to get back to my friends. That was my excuse. I had to be with my friends. Jesteśmy online już 1,5 godziny, słuchajcie. Nadajemy już 1,5 godziny. All right, I hope I didn't answer your question. Thank you. I mean, I did. Hello. If you could be young and unknown again,
what role would you like to be for episode 7? Whose character would you like to play? O Jezu, ale skomplikowane I usually pytanie. judge by what they get to do. You know, Poe gets to fly, and I love it all. I'm an actual fan. You know, basically, Jestem fanem, mówi you have a fan generation interpreting Mark these Hamill. things, whether it's J.J. Abrams or now Ryan Johnson. To see and I think it's healthy for kids to see what we look like. I mean, you don't want to know. A 6-year-old has no concept of time. The parents say, "Oh, look, guess who that is? It's Luke Skywalker." And they look at me and they're aghast. What happened to this guy? He really let himself go. Because they think we made the movie, 3 weeks ago. Because there's no way to date it. There's no cars or hairstyles or whatever. And a 6-year-old, what's their concept of time? But I think it's healthy for everyone to see how everyone naturally progresses. I usually like everybody but myself. Because I said to JJ and to Kathy, I said, look, if I turn around and people perceive it as like a big gimmick or something, they're going to groan. And by the way, I'm the one with egg on my face. You'll be sitting on a beach somewhere getting a tan. So I was really nervous. I was hoping, I hope this works. I hope this works. Because if I turn around and take the look down and everything goes, oh, that's what I was nervous at. But I forgot the build-up and John Williams' music. And, I thought it worked very well. Co myślisz o Lego The Force Awakens, a szczególnie o tym, jak zrobili tam prolog? No akurat prolog już przeszedłem, to jest całkiem niezły. Tak, aczkolwiek jakby tą samą scenę się przechodziło w Lego The Complete Saga, więc tutaj jakby mieliśmy to samo, trochę inaczej. To jest fajne przeżycie. Myself and my wife are on honeymoon here. You are making this the best honeymoon ever. Nie wierzę. Facet mówi, jesteśmy tutaj z żoną na miesiącu miodowym. Ciekawe, czy żona też się cieszy, że ma męża geeka. Ever since I was a kid, been a fan of Star Wars like everybody else here. But I've always had a penchant for the dark side. Ooh. Have you never, ever been a bit regretful that Luke didn't turn? Czy kiedykolwiek żałowałeś, że Luke nie zwrócił się w stronę ciemnej strony mocy? Wow. Imagine that? Because that would have been, I would have been in the first shot and the last shot. Perfect symmetry. Kawałek pierwszego scenariusza do epizodu 7 mówił tak, że pierwsze ujęcie to jest ręka trzymająca, obcięta ręka trzymająca miecz świetlny. I Luke Skywalker mówi, to by było wtedy fajne, bo bym był i w pierwszym ujęciu, i w ostatnim ujęciu filmu. It's Jakku. But for some reason they decided not to do that. And so I'm reading. Where is Luke? Where is Luke? Everybody's talking about me. It's the most elaborate entrance in the history of show business. No to by było śmieszne, jakby się Gwiezdne Wojny zaczynało od lecącej, obciętej ręki trzymającej miecz świetlny. You don't even know it's really literally a cliffhanger. That's what I love, the visual pun of him standing on a cliff. Did you get that? Czajcie to? To jest naprawdę cliffhanger. Luke Skywalker stojący na klifie. Gra słów, niestety nie do oddania po polsku. I don't know. It looked like a rock to me. But I love it. I love you people, knowing so much and being so focused on every minute detail. Czy myślisz, że w Watch 1 pojawi się Kyle Katarn? No liczę na to, że tam gdzieś mignie troszeczkę Kyla Katarna. Rzeczywiście bardzo na to liczę. Posłuchajmy tej małej Lei. Ostatnie pytanie. Wszyscy dostali zdjęcie. Meet up with your Star Wars friends. Yeah, I'm telling you. Mała Leia. I love Carrie. She's like a sister to me. I don't see her for years. Just like a real sister. And then when you see them, you're so happy. Nie widziałem cię od lat, to prawie jak
z siostrą. Znaczy, podoba mi się, że on jest taki ciepły, tak? Że pomimo tego, że jakby przychodzi i odwala fuchę, tak, trochę, no bo to jest, po tylu latach to jest dla niego fucha. Jeżdżenie po tych konwentach i odpowiadanie cały czas na te same pytania, to jest fucha. To nadal jakby opowiada, jest taki ciepły, tak? Umie dbać o tych fanów, tak? Bo to są ludzie, dzięki którym on jest... No, jakby osiągnął to wszystko, co osiągnął. No, gdyby nie ci ludzie, to by jego też nie było, no. Tak mi się wydaje. Zakoduj sobie o 17 SMS do... że mam wysłać do Szychowskiego. Dobrze. Karol, wyślij mi na fanpage'u Piotr Wasiak prywatną wiadomość. And supported us through thick and thin, through highs and lows, and I can't Czyli co, mamy 13:32, on już ma kończyć, czyli jednak się przeniesiemy na 15 minut pewnie do naszych prowadzących ze Star Wars Show. To ja wtedy sobie zrobię szybką przerwę na siku. Czy będzie Lego Rogue One? Tak, oczywiście. Chyba nawet już były zapowiedzi zestawów. Gdzieś mi to mignęło, jak przeglądałem jakieś newsy. Także będą, oczywiście będą. Kiedy drugi trailer Rogue One? Wiesz coś więcej o Star Wars 8? No, niewiele więcej podejrzewam niż wy. Okay. Ooh, so I'm going to take that. Widzicie, on też pije wodę, tylko że nie z The one butelki. thing that's great about these standalone films is you can have a beginning, a middle, and end, and boom, it's gone. This one looks sort of like a war movie to me. It looks gritty and real. You know, I thought they better make Han Solo, the young Han Solo movie like Butch Cassidy. O, słuchajcie, teraz się wypowiada na temat tych samodzielnych filmów, że Rogue One wygląda wojennie, a ma nadzieję, że taki film o Hanie Solo to będzie tak jak film z Butchem Cassidy, taki badass, który taki z humorem, tak, takim... O. Nie, chyba nie macie problemu, znaczy niektórzy nie mają problemu z tym, że piję wodę, tylko że nie zakryłem nazwy butelki, która się pojawia. O. Parę selfiaków, o zobaczcie, ma na telefonie z tyłu przyklejoną kartkę, pewnie z pinem, bo jak wypije za dużo, czy jak poczuje w sobie za dużo mocy, to wtedy zapomina pinu.